Uwaga! Wszystko, co tutaj usłyszysz, to tylko czysta hipoteza, a materiał to jedynie eksperyment myślowy. Hipoteza symulacji, czyli czy żyjemy w Matrixie. Za chwilę omówienie kilku przesłanek, które mogłyby świadczyć o prawdziwości hipotezy symulacji, następnie omówienie kilku wariantów, czym mogłaby być taka symulacja oraz jaka miałaby być w niej nasza rola, a na koniec kilka pomysłów, jak zhakować taką symulację. Pamiętaj, że materiał ma charakter czysto hipotetyczny. A teraz zaczynamy. 1. Bezpośrednia symulacja zmysłów w mózgu. Nasze zmysły są w istocie interpretacją sygnałów elektrycznych przez nasz mózg. Teoretycznie te sygnały mogłyby być zasymulowane bezpośrednio w mózgu, omijając rzeczywiste zmysły, co sugeruje, że nasze doświadczenia mogłyby być w teorii produktem symulacji. Taka symulacja mogłaby być używana do tworzenia alternatywnych rzeczywistości, doświadczania rzeczy, które są niemożliwe w naszym realnym świecie lub do nauki i rozwoju. 2. Dyskretna struktura rzeczywistości. W fizyce kwantowej, która jest podstawą naszego zrozumienia świata w najmniejszej skali, obserwujemy, że energia i inne wielkości nie zmieniają się płynnie, ale skaczą w krokach lub kwantach. To jest podobne do tego, jak komputery przetwarzają dane, co sugeruje, że nasza rzeczywistość w teorii też mogłaby być zasymulowana na komputerze. 3. Prędkość światła jako limit prędkości. W naszym wszechświecie prędkość światła jest górnym limitem prędkości, co oznacza, że nic nie może poruszać się szybciej niż światło. To jest podobne do limitów prędkości w symulacjach komputerowych, które są ograniczone przez prędkość przetwarzania komputera. To może sugerować, że nasza rzeczywistość jest symulacją, która ma swoje ograniczenia. 4. Dylatacja czasu w pobliżu dużych mas. W teorii względności Einsteina czas zwalnia w pobliżu dużych mas, takich jak planety czy czarne dziury. To zjawisko, znane jako dylatacja czasu, może być interpretowane jako mechanizm symulacji, który spowalnia czas, aby umożliwić skomplikowane obliczenia w obszarach o dużej gęstości informacji. Innymi słowy, symulacja mogłaby zwalniać czas, aby nadążyć z obliczeniami w obszarach, gdzie jest więcej do przetworzenia, podobnie jak komputer, który zwalnia, gdy ma zbyt wiele zadań do wykonania naraz. 5. Zwalnianie czasu przy dużych prędkościach. Zgodnie z teorią względności Einsteina, czas zwalnia obiektowi poruszającemu się z prędkością bliską prędkości światła. Można to interpretować jako dowód na to, że symulacja mogłaby spowalniać czas, aby umożliwić skomplikowane obliczenia związane z szybkim ruchem. Innymi słowy, symulacja mogłaby zwalniać czas, aby nadążyć z obliczeniami obiektów poruszających się bardzo szybko, podobnie jak gra komputerowa, która zwalnia, gdy procesor nie nadąża z generowaniem szybko zmieniającego się otoczenia. 6. Zasada holograficzna. Teoria holograficzna, jedna z teorii w fizyce teoretycznej, sugeruje, że cała informacja, która tworzy nasz trójwymiarowy wszechświat, może być de facto zakodowana na dwuwymiarowej powierzchni, podobnie do tego, jak obraz 3D może być zapisany w formie hologramu na płaskiej powierzchni. To sugeruje, że cała nasza rzeczywistość, włącznie z nami samymi, może być jedynie zaawansowaną formą projekcji. 7. Zasada antropiczna. Zasada antropiczna mówi, że jesteśmy w stanie obserwować tylko taki wszechświat, który jest zdolny do wspierania naszej obecności jako obserwatorów. Innymi słowy, nasza zdolność do istnienia i postrzegania wszechświata wpływa na to, jak go dostrzegamy. W kontekście symulacji zasada ta sugeruje, że wszechświat, w którym żyjemy, został zaprojektowany lub skonfigurowany specjalnie tak, abyśmy mogli w nim istnieć i go obserwować. Zatem nasze istnienie i percepcja wszechświata mogą być rezultatem określonego projektu symulacji. 8. Długość Plancka. Jeśli nasz wszechświat to symulacja, to musi być bardzo dokładna. Długość Plancka, najmniejsza możliwa długość we wszechświecie, mogłaby być rozmiarem piksela w tej symulacji, co pozwoliłoby na niesamowitą precyzję. W teorii Wielkiego Wybuchu czas Plancka jest uważany za najmniejszą możliwą jednostkę czasu. Jeśli jesteśmy w symulacji, to wielkość Plancka mogłaby być szybkością zegara tej symulacji. 9. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że nie możemy jednocześnie i dokładnie znać pozycji i pędu cząstki. Ta zasada stanowi podstawowy element mechaniki kwantowej. W kontekście symulacji komputerowych ten efekt jest podobny do błędów zaokrąglenia, które występują, gdy komputer stara się reprezentować wartości rzeczywiste za pomocą skończonej liczby bitów. W takim przypadku precyzyjność jest ograniczona przez rozdzielczość systemu, podobnie jak w przypadku obserwacji kwantowych, gdzie precyzja jest ograniczona przez zasady fizyki kwantowej. 10. Kosmiczna cenzura. Zasada kosmicznej cenzury mówi, że osobliwości, jak te występujące w środku czarnych dziur, są zawsze schowane za horyzontem zdarzeń.
Można to postrzegać jako mechanizm zabezpieczający potencjalną symulację przed problemami wynikającymi z obliczeń związanych z osobliwościami. 11. Ciemna materia i ciemna energia. Ciemna materia i ciemna energia, które razem stanowią większość masy i energii we wszechświecie, ale nie są bezpośrednio obserwowalne, mogą być rozumiane jako wypełniacze w potencjalnej symulacji, używane do stabilizacji modelu kosmicznego bez konieczności szczegółowego symulowania ich działania. 12. Zjawisko dekoherencji. Dekoherencja, zjawisko z mechaniki kwantowej, prowadzi do kolapsu superpozycji stanów kwantowych do jednego, konkretnego stanu. Ten proces przypomina działanie komputerów kwantowych, które dokonują pomiaru stanu kwantowego, aby uzyskać określony wynik. To zjawisko może wskazywać, że nasza rzeczywistość jest formą symulacji, generującej konkretny wynik tylko wtedy, gdy jest bezpośrednio obserwowany. 13. Zasada superpozycji. Zasada superpozycji, obecna w mechanice kwantowej, pozwala cząstkom istnieć w wielu stanach jednocześnie do momentu zmierzenia. Można to porównać do technologii komputerów kwantowych, które mogą równolegle przetwarzać wiele ścieżek obliczeniowych. Te podobieństwa mogą sugerować, że nasz wszechświat jest symulowany na komputerze kwantowym, który obsługuje wiele alternatywnych rzeczywistości naraz. 14. Zjawisko splątania kwantowego. Splątanie kwantowe to zjawisko, w którym cząstki stają się tak ze sobą powiązane, że stan jednej cząstki natychmiast wpływa na stan drugiej, niezależnie od odległości między nimi, nawet jeśli znajdują się na przeciwległych końcach wszechświata. Nie da się wytłumaczyć w żaden lokalny sposób, jak takie powiązanie nie patrzy w ogóle na odległość. Za to dałoby się to wyjaśnić, jeśli by założyć, że wszystko po drugiej stronie symuluje komputer, w którym informacje przepływają natychmiastowo. 15. Zasada minimalizacji działania. Zasada minimalizacji działania to zasada w fizyce, która mówi, że natura zawsze działa w najbardziej efektywny, najmniej kosztowny sposób. To jest dość podobne do tego, jak działają niektóre programy komputerowe. Są zaprojektowane tak, aby działać jak najefektywniej. Takie podobieństwo może wskazywać, że nasz wszechświat działa jak gigantyczny program komputerowy, czyli jest symulacją. 16. Zasada nieoznaczoności czasu-energia. Zasada nieoznaczoności czasu-energia mówi, że nie możemy jednocześnie dokładnie znać czasu i energii cząstki. Możemy to porównać do komputera. Kiedy chcemy, aby coś zrobił szybko, zużywa więcej energii. To podobieństwo sugeruje, że nasz wszechświat może działać trochę jak komputer, czyli może być symulacją. 17. Efekt Mandeli. Nasze wspomnienia nie zawsze są zgodne z faktami zapisanymi w historii, co stawia pod znakiem zapytania ich rzetelność. Może to wskazywać na potencjalną manipulację naszego postrzegania rzeczywistości, co z kolei stanowiłoby podwaliny pod teorię, że żyjemy w symulacji. Takie rozbieżności mogą sugerować istnienie niekonsekwencji w programowaniu naszej symulacji lub mogą być wynikiem subtelnych aktualizacji, które mają wpływ na naszą pamięć i percepcję. 18. Brakujące obce cywilizacje. Brak kontaktu z obcymi cywilizacjami może wskazywać na to, że w symulacji, którą doświadczamy, istnieje jedynie nasz gatunek. Może to oznaczać, że symulacja została stworzona typowo pod nas, co podkreśla naszą wyjątkowość i centralne miejsce w programie. Tym samym nieobecność innych form życia na poziomie inteligencji mogłaby być jednym z celowych ograniczeń symulacji. 19. Elektrony, które nie mogą zdecydować. Zjawisko to jest szczególnie zauważalne w mechanice kwantowej, gdzie cząstki, takie jak elektrony, wykazują dziwne zachowania, które można interpretować jako efektywność symulacji. Takie efekty, jak zasada nieoznaczoności Heisenberga, mogą sugerować, że elementy naszej rzeczywistości są renderowane tylko wtedy, gdy są bezpośrednio obserwowane, co mogłoby zmniejszyć obciążenie zasobów obliczeniowych symulacji. 20. DNA zawierające wirusa komputerowego. Przykładem tego jest możliwość zakodowania wirusa komputerowego w strukturze DNA, który następnie jest w stanie zainfekować system komputerowy. Tego typu zjawiska potwierdzają, że informacje biologiczne i komputerowe mogą być przechowywane i odczytywane w podobny sposób. Można to interpretować jako dowód na to, że życie, jakie znamy, jest w rzeczywistości wynikiem skomplikowanych obliczeń komputerowych, co daje nam kolejne dowody na poparcie hipotezy symulacji. 21. Zmiana klimatu. Dynamiczne i często nieprzewidywalne zmiany w naszym klimacie mogą wskazywać, że nasza rzeczywistość jest poddawana ciągłym modyfikacjom i testom. Te globalne zmiany mogą służyć jako sposób na monitorowanie naszej reakcji na ekstremalne warunki, albo być formą wprowadzania nowych zmiennych do symulacji w celu analizy ich wpływu na całość systemu. 22. Gry wideo, które wyglądają jak prawdziwe życie.
Rozwój technologii gier wideo i wirtualnej rzeczywistości do poziomu, na którym granica między prawdziwym światem a symulowanym staje się coraz mniej wyraźna, jest kolejnym aspektem, który podsyca debatę na temat hipotezy symulacji. Możemy obecnie tworzyć wizualnie złożone i interaktywne środowiska, które naśladują naszą rzeczywistość z niesamowitą precyzją, co mogłoby wskazywać, że i my sami znajdujemy się w bardziej zaawansowanej formie takiej symulacji. 23. Dziwne wydarzenia. Wydarzenia wydające się niezwykłe, niewytłumaczalne, a nawet absurdalne mogą być interpretowane jako symptomy zakłóceń w symulacji. Możliwe, że są one wynikiem błędów lub niezamierzonych skutków działań twórców symulacji. Można je również postrzegać jako próby manipulacji naszą percepcją rzeczywistości lub celowe zabiegi mające na celu zainspirowanie określonych reakcji czy zachowań. 24. Kwarki z kodem komputerowym. Równania teorii strun, które opisują najmniejsze składowe materii, jakimi są kwarki, zawierają pewne sekwencje, które wyglądają i działają podobnie do kodu komputerowego. To oznacza, że można je interpretować jak instrukcje programowania komputera, podobne do tych, które tworzą programy komputerowe. To odkrycie sugeruje, że fundamentalne struktury naszego wszechświata mogą być zaprogramowane na bardzo podstawowym, kwantowym poziomie. 25. Dlaczego nasz wszechświat w ogóle ma jakieś zasady? Obecność skrupulatnie przestrzeganych praw fizyki, które determinują wszystko, od ruchu planet do zachowania najmniejszych cząstek atomowych, może sugerować, że nasza rzeczywistość jest symulacją ze z góry ustalonymi zasadami. Zasady te działają niczym algorytmy w programie komputerowym, nadając strukturę i porządek naszemu wszechświatowi, co przypomina projekt symulacji komputerowej. 26. Nie jest możliwe udowodnienie, że nie żyjemy w symulacji. Wielka trudność w empirycznym zaprzeczeniu hipotezy symulacji wynika z faktu, że wszystkie nasze dowody i doświadczenia mogą być również częścią tej symulacji. Jest to podobne do próby dowodzenia, że obraz, który widzimy na ekranie komputera, nie jest generowany przez program komputerowy. Ta inherentna niepewność w sprawie naszej rzeczywistości jest kolejnym czynnikiem, który nakłania do rozważenia możliwości, że nasz wszechświat jest rzeczywiście symulacją. 27. Strefa złotowłosej. Ziemia znajduje się w tak zwanej strefie złotowłosej, regionie kosmicznym, w którym warunki są idealne do powstania i utrzymania życia. Nasza planeta jest na odpowiedniej odległości od Słońca, co umożliwia istnienie płynnej wody na jej powierzchni, a także posiada atmosferę zdolną do ochrony życia przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym. Ta wyjątkowa konfiguracja może sugerować, że Ziemia była specjalnie zaplanowana lub programowana tak, aby wspierać życie, co daje kolejny argument na rzecz hipotezy symulacji. 28. To ma więcej sensu niż duchy. Zdarzenia paranormalne, które są często trudne do wyjaśnienia za pomocą naszego obecnego zrozumienia nauki, mogą być interpretowane jako anomalie lub błędy w symulacji. W kontekście hipotezy symulacji, te niewytłumaczalne zjawiska mogą być postrzegane jako wynik błędów w programie lub niewłaściwe renderowanie elementów symulacji, a nie jako dowód na istnienie nadnaturalnych sił. 29. Już wiemy, jakie są cegiełki naszego Matrixa. Fizyka kwantowa przedstawia nam pewne fundamentalne granice, jak na przykład długość Plancka, które można porównać do pikseli na ekranie komputera. Ta najmniejsza możliwa skala długości wskazuje, że nawet przestrzeń, którą uważamy za ciągłą, może mieć dyskretną, skwantyzowaną strukturę, podobnie jak obraz na ekranie komputera składa się z indywidualnych pikseli. Takie odkrycia wprowadzają dodatkową perspektywę na hipotezę symulacji, sugerując, że nasz wszechświat może mieć podobną, skwantyzowaną strukturę na najbardziej podstawowym poziomie. 30. Sami jesteśmy już dobrzy w tworzeniu symulacji i stajemy się coraz lepsi. Coraz większa precyzja i szczegółowość, z jaką potrafimy tworzyć symulacje, od realistycznych gier wideo po skomplikowane modele naukowe, pokazują, że jesteśmy w stanie naśladować rzeczywistość w coraz bardziej przekonujący sposób. To prowadzi do myśli, że nasza rzeczywistość może być również zaawansowaną symulacją, stworzoną przez cywilizację dysponującą technologią o wiele wyprzedzającą naszą obecną. Każde nowe osiągnięcie w tworzeniu symulacji przypomina nam, jak prawdziwe może wydawać się życie w symulacji. 31. Zasada Fermiego. Paradoks Fermiego, dotyczący braku dowodów na istnienie pozaziemskiego życia mimo ogromnej liczby planet, które teoretycznie mogą go wspierać, jest jednym z argumentów przemawiających za hipotezą symulacji. Może to sugerować, że nie zaobserwowaliśmy innych istot inteligentnych, ponieważ są one poza zakresem naszej symulacji lub nasz program nie uwzględnia ich obecności. Nasza izolacja w kosmosie może być zatem dowodem na to, że jesteśmy jedynymi istotami w skonstruowanym pod nas wszechświecie.
32. Podobieństwo do gier komputerowych. Z każdym rokiem gry komputerowe stają się coraz bardziej realistyczne, oferując grafikę i mechaniki, które naśladują prawdziwe życie z niesamowitą dokładnością. Taki postęp technologiczny sugeruje, że istnieje możliwość, iż sami żyjemy w bardziej zaawansowanej formie takiej symulacji. Ta myśl staje się jeszcze bardziej przekonująca, gdy zaczynamy rozważać, jak bardzo nasza rzeczywistość przypomina gry komputerowe, z określonymi zasadami do przestrzegania i wyzwaniami do pokonania. 33. Świadomość może znajdować się gdzie indziej. Teorie takie jak dualizm umysł-ciało sugerują, że nasza świadomość, czyli myślenie, odczuwanie i doświadczanie świata, mogą nie być związane bezpośrednio z naszym ciałem. Możemy porównać to do sytuacji jak w filmie Matrix. W takim przypadku nasze prawdziwe ja, nasza świadomość, mogłaby istnieć w innym miejscu, poza symulacją, podczas gdy nasze doświadczenie rzeczywistości byłoby tworzone przez symulację. To stwarza możliwość, że żyjemy w świecie symulowanym, a nasze prawdziwe ja jest gdzieś indziej, być może w innym wymiarze czy rzeczywistości. 34. Problemy z rozumieniem Wielkiego Wybuchu. Zrozumienie początków naszego wszechświata, czyli momentu Wielkiego Wybuchu, stanowi wyzwanie przy naszych obecnych modelach fizycznych. Jest wiele aspektów tej teorii, które są trudne do zrozumienia, takie jak nieskończoności i paradoksy, które pojawiają się w naszych równaniach. Te trudności mogą sugerować, że prawdziwe prawa rządzące naszym wszechświatem są inne niż te, które obecnie znamy i rozumiemy. Być może dlatego, że żyjemy w symulacji, która ma swoje unikalne prawa i zasady, różne od tych, które są nam obecnie znane. 35. Nielokalność w fizyce kwantowej. Nielokalność w fizyce kwantowej odnosi się do zjawiska, gdzie cząstki kwantowe są w stanie oddziaływać ze sobą natychmiastowo, bez względu na odległość dzielącą je, co wydaje się sprzeczne z naszym zrozumieniem, że nic nie może poruszać się szybciej niż światło. Takie nieliniowe i nielokalne zjawiska mogą sugerować, że podstawowe reguły rządzące naszym wszechświatem są tak naprawdę częścią zaawansowanej symulacji, gdzie zakulisowe procesy nie są ograniczone przez prędkość światła. 36. Prawo Benforda. Prawo Benforda, które mówi o specyficznej, nierównomiernej dystrybucji pierwszych cyfr w wielu rodzajach danych, od ekonomii po nauki przyrodnicze, jest niezwykłym zjawiskiem, które może wskazywać na matematyczną strukturę naszego wszechświata. Ta powtarzalność, która wydaje się przewidywalna i sztuczna, może sugerować, że żyjemy w symulacji, gdzie dane są generowane według konkretnych algorytmów lub wzorców. Jest to zgodne z ideą, że nasz wszechświat jest symulacją komputerową, gdzie wszystko jest tworzone według określonych zasad i wzorców. 37. Automaty komórkowe. Automaty komórkowe, takie jak GRA w życie Johna Conwaya, są prostymi modelami, które pokazują, jak zasady, które są proste na pierwszy rzut oka, mogą prowadzić do tworzenia nieskończenie złożonych wzorców i struktur. To daje wgląd, że również nasz wszechświat, mimo swojej niezwykłej złożoności, mógłby być wynikiem działania prostych podstawowych zasad. Taka możliwość zwiększa prawdopodobieństwo, że nasz wszechświat jest symulacją, gdzie nawet najbardziej złożone zjawiska wynikają z prostych, fundamentalnych zasad. 38. Teoria informacji. Teoria informacji, która jest podstawą wielu dziedzin od komunikacji po fizykę kwantową, podkreśla ideę, że wszystko w naszym wszechświecie można zredukować do informacji. Elementy naszej rzeczywistości, takie jak cząstki, pola, siły, można opisywać za pomocą bitów informacji. To podobieństwo do struktury danych w komputerze, gdzie wszystko jest również opisane za pomocą bitów, może sugerować, że nasza rzeczywistość jest naprawdę symulacją, gdzie podstawowym budulcem jest informacja. 39. Zjawiska o wysokiej entropii. Entropia to miara nieuporządkowania w systemie i jest fundamentalną koncepcją w termodynamice. Wysoka entropia w naszym wszechświecie oznacza, że obserwujemy wiele złożonych i nieuporządkowanych systemów, co jest zgodne z ogromnymi ilościami danych generowanymi w zaawansowanych symulacjach komputerowych. To zbieżność między entropią a generowaniem danych może sugerować, że nasz wszechświat, pełen złożoności i różnorodności, jest wynikiem generowania ogromnej ilości danych, podobnie jak w zaawansowanej symulacji komputerowej. No dobrze, ale jeśli to symulacja, to kim my w niej jesteśmy? 1. Jesteśmy programami. Jeżeli założymy, że nasz świat to symulacja, możemy przypuszczać, że jesteśmy de facto zaawansowanymi programami komputerowymi. Te programy mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby naśladować świadomość ludzką i replikować nasze zachowania, tworząc tym samym iluzję prawdziwego ludzkiego życia. Numer 2. Jesteśmy NPC-tami. Jeżeli rzeczywiście żyjemy w symulacji, nasze role mogą być podobne do ról NPC-ów, które są typowym elementem gier komputerowych.
NPC-ty to postacie sterowane przez system, które mają zdolność do interakcji z graczami. W tym przypadku gracze mogą być istotami spoza naszej symulacji, z którymi wchodzimy w interakcję nieświadomie. 3. Leżymy gdzieś właśnie z podpiętymi do głowy kablami. Inną perspektywą hipotezy symulacji jest to, że nasze autentyczne ciała znajdują się gdzie indziej, poza symulowaną rzeczywistością, a my poznajemy świat symulacji za pośrednictwem zaawansowanych interfejsów. Ten scenariusz jest podobny do tego, który znamy z filmu Matrix, gdzie ludzkie ciała są fizycznie podłączone do systemu, który generuje im symulowaną rzeczywistość do doświadczenia. 4. Jesteśmy świadomymi bytami w symulacji. Inny możliwy scenariusz mówi, że jesteśmy bytami posiadającymi świadomość, która powstała bezpośrednio w symulacji. W takim przypadku nasza świadomość i odczucia nie są efektem działania fizycznego mózgu, lecz są wytworem samej symulacji. Oznacza to, że wszystko, co doświadczamy i odczuwamy, jest programowane i sterowane przez tę symulację. 5. Jesteśmy jakimiś zupełnie innymi bytami. Zgodnie z jednym z założeń hipotezy symulacji, to, jak postrzegamy siebie jako ludzi, może być tylko iluzją stworzoną przez symulację. W rzeczywistym świecie, poza symulacją, możemy być zupełnie innymi bytami, których natura jest nam nieznana. Wówczas nasze doświadczenie jako ludzi byłoby jedynie produktem działania symulacji, a nie rzeczywistym stanem naszego istnienia. 6. Jesteśmy istotami z innej symulacji. W ramach hipotezy symulacji istnieje możliwość, że nasze pochodzenie wiąże się z inną symulacją, a następnie zostaliśmy przesunięci lub przeniesieni do obecnej, w której teraz żyjemy. To mogłoby wyjaśniać naszą zdolność do świadomego myślenia i percepcji, ponieważ te cechy mogłyby być wynikiem naszego doświadczenia w poprzedniej symulacji, zanim zostaliśmy przeniesieni do obecnej. Czyja mogłaby to być symulacja? Kto ją stworzył i po co? 1. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez obcych do badania procesu własnej ewolucji. Według tej hipotezy, nasza rzeczywistość jest tak naprawdę symulacją, której twórcami są byty pozaziemskie. Celem tych zaawansowanych istot mogło być stworzenie wirtualnej repliki swojej własnej historii, umożliwiającej badanie procesu ewolucji oraz eksperymentowanie z różnymi drogami rozwoju, nie narażając przy tym swojej prawdziwej cywilizacji na potencjalne zagrożenia. Numer 2. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez obcych w celach naukowych. To jest koncepcja, według której nasz świat to symulacja skonstruowana przez obcą cywilizację w celu zgłębiania wiedzy. Mogą oni na przykład chcieć dowiedzieć się więcej o mechanizmach rządzących naszym wszechświatem, o złożonościach ludzkiej natury lub o innych aspektach naszej rzeczywistości, które mogą być im nieznane lub intrygujące. 3. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez obcych do rozrywki. Jesteśmy być może symulacją, którą obcy zaprojektowali sobie w celach rozrywkowych. W tym kontekście nasz świat i codzienne życie mogłoby w ich odbiorze być jak złożona gra komputerowa, którą obserwują dla zabawy z zadowoleniem i fascynacją. 4. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez obcych do eksperymentów. Teorię, że jesteśmy symulacją stworzoną przez obcych, można rozszerzyć o możliwość, że obce istoty używają tej symulacji do badania i przewidywania potencjalnych scenariuszy przyszłości, przetestowania różnych podejść i decyzji, aby lepiej zrozumieć, jakie mogą być ich konsekwencje. 5. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez obcych do kontroli. Jesteśmy też być może symulacją skonstruowaną przez zaawansowane byty pozaziemskie, które chcą sprawować nad nami kontrolę. W takim scenariuszu te istoty mogłyby manipulować naszą rzeczywistością, kierować wydarzeniami lub nawet indywidualnymi losami, zgodnie z własnymi, nieznajomymi nam celami. 6. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez nas samych w przyszłości. Możemy być symulacją stworzoną przez naszą własną cywilizację w przyszłości, z motywacją lepszego zrozumienia naszej historii. W tym kontekście różne ścieżki historii i alternatywne scenariusze rozwoju mogłyby być eksplorowane, a my bylibyśmy aktorami w tej wirtualnej symulacji przeszłości. 7. Znajdujemy się w symulacji stworzonej jako poligon doświadczalny. Nasza rzeczywistość mogłaby być symulacją stworzoną jako doświadczalny poligon, przestrzeń, gdzie można bezpiecznie testować i analizować różne scenariusze. W takim modelu zdarzenia i decyzje mogłyby być próbowane bez ryzyka poważnych konsekwencji w prawdziwym świecie twórców symulacji. 8. Znajdujemy się w symulacji stworzonej jako test. Nasza rzeczywistość mogłaby być symulacją stworzoną jako gigantyczny test, w którym nasze codzienne decyzje i działania, a także wynikające z nich konsekwencje, są poddawane szczegółowej analizie i ocenie. W tym kontekście nasze życie mogłoby być rodzajem eksperymentu, a my nieświadomymi uczestnikami tego procesu. 9. Znajdujemy się w symulacji stworzonej jako więzienie.
Istnieje teoria, że nasza rzeczywistość to symulacja stworzona jako rodzaj cyfrowego więzienia, w którym jesteśmy izolowani od prawdziwego świata. Powody takiej izolacji mogłyby być różne. Od ochrony prawdziwego świata przed potencjalnymi zagrożeniami po służenie jako forma kary za nieznane nam przewinienia. 10. Znajdujemy się w symulacji stworzonej jako miejsce nauki. Nasza rzeczywistość mogłaby być symulacją stworzoną jako przestrzeń do nauki, gdzie mamy możliwość uczyć się na własnych błędach i rozwijać jako istoty. W tym kontekście symulacja ta mogłaby być rodzajem próbnego etapu, przestrzeni rozwoju i doskonalenia się, zanim przejdziemy do innego, być może prawdziwszego stanu bytu. 11. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez zaawansowane AI. W przyszłości zaawansowane AI mogłoby stworzyć symulację na niespotykaną dotąd skalę, wykorzystując ogromne ilości danych do nauki i doskonalenia swoich modeli. Symulacje te mogłyby być na tyle skomplikowane, że mogłyby zawierać świadome byty, takie jak my. 12. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez AI w celu testowania różnych scenariuszy. Nasza rzeczywistość mogłaby być symulacją stworzoną przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, mającą na celu testowanie różnych scenariuszy. W takim modelu AI mogłaby analizować wyniki różnych decyzji, np. w polityce lub gospodarce, a także symulować skutki dużej skali zdarzeń, takich jak zmiany klimatyczne w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. 13. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez AI w celu nauki o świecie. Możliwe jest, że jesteśmy symulacją stworzoną przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, której celem jest nauka o naszym świecie. Dzięki symulacji AI mogłaby na przykład rekonstruować proces ewolucji, przebieg historii ludzkości czy inne skomplikowane procesy. Tym samym zdobywając lepsze zrozumienie dynamiki i zasad rządzących naszym wszechświatem. 14. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez AI w celu optymalizacji procesów. Nasza rzeczywistość mogłaby być symulacją stworzoną przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, której celem jest optymalizacja różnych procesów. AI mogłoby na przykład symulować skomplikowane systemy ekologiczne, dynamikę społeczeństw, a nawet procesy kosmiczne, aby lepiej zrozumieć ich działanie i znaleźć najbardziej efektywne ścieżki i rozwiązania. 15. Znajdujemy się w symulacji stworzonej przez AI w celu eksploracji różnych możliwości ewolucji. Możliwe jest, że jesteśmy symulacją stworzoną przez zaawansowaną sztuczną inteligencję w celu eksploracji różnych możliwości ewolucji. AI mogłoby na przykład symulować zmienne warunki środowiskowe, różnorodne zasady i mechanizmy ewolucji, aby zobaczyć, jakie unikalne formy życia i struktury społeczne mogłyby się rozwinąć w takich warunkach. Jak zhakować taką symulację lub jak w ogóle dowiedzieć się, czy w niej żyjemy? 1. Wykrycie anomalii w prawach fizyki. Teoria. Jeżeli żyjemy w symulacji, może być możliwe, że nie wszystkie aspekty tej symulacji są doskonałe. Moglibyśmy szukać dowodów na to, szukając błędów w prawach fizyki, niespójności, które nie pasują do naszego zrozumienia wszechświata. Problem. Dotychczas prawa fizyki wydają się być spójne i przewidywalne w całym obserwowanym wszechświecie. Każde zjawisko, które początkowo wydawało się niespójne, ostatecznie dało się wytłumaczyć przy użyciu rozwiniętych modeli i teorii fizycznych. Numer 2. Poszukiwanie granic symulacji. Teoria. Wiele symulacji ma granice, obszary, gdzie symulacja przestaje być dokładna lub kończy się. Gdybyśmy żyli w symulacji, moglibyśmy szukać dowodów na jej granice, badając krańce obserwowanego wszechświata. Problem. Nasze obecne pojęcie wszechświata sugeruje, że jest on albo nieskończony, albo tak olbrzymi, że granic nie da się zauważyć. Nawet najpotężniejsze teleskopy nie wykryły dotąd żadnych krawędzi wszechświata. 3. Spowolnienie czasu. Teoria. W symulacji komputerowej tempo czasu może spowalniać podczas przeprowadzania skomplikowanych obliczeń, takich jak symulowanie dużych eksplozji czy przepływu ruchu w mieście. Gdybyśmy zaobserwowali podobne efekty w naszym wszechświecie, np. zauważalne spowolnienie czasu podczas złożonych zjawisk kosmicznych, moglibyśmy to interpretować jako dowód na symulacyjną naturę naszej rzeczywistości. Problem. Nie mamy jednak dowodów na to, że czas w naszym wszechświecie zależy od skomplikowania zjawisk. Czas płynie jednostajnie, niezależnie od tego, czy mierzymy go podczas spokojnej nocy czy eksplozji supernowej. 4. Badanie natury rzeczywistości na poziomie kwantowym. Teoria. Jeśli żyjemy w symulacji, to jest to symulacja już na poziomie kwantowym. Możemy zatem próbować szukać dowodów na to, analizując zachowanie cząstek na tym poziomie i poszukując sygnałów i przesłanek, które mogłyby za tym jakoś świadczyć. Problem. Mechanika kwantowa jest niezwykle skomplikowana i choć znamy wiele jej aspektów, to jest też wiele zjawisk, które jeszcze nie zostały w pełni zrozumiane.
To oznacza, że znalezienie sygnałów symulacji może być trudne i wymagać dalszych badań. 5. Wyszukiwanie kodu. Teoria. Jeśli nasz wszechświat jest symulacją, może to sugerować, że wszystko wokół nas jest tworzone przez jakiś rodzaj kodu. Moglibyśmy próbować odszukać ten kod, analizując rzeczywistość na najbardziej fundamentalnym poziomie. Problem. Dotychczas, mimo skomplikowanych badań fizyki cząstek i teorii strun, nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie takiego kodu. To, co widzimy, wydaje się być wynikiem naturalnych praw fizyki, a nie kodu symulacji. 6. Badanie ograniczeń zasobów. Teoria. Symulacje mają ograniczone zasoby. Jeżeli nasz wszechświat jest symulacją, może istnieć limit na liczbę cząstek, które mogą istnieć jednocześnie, lub na ilość informacji, którą można przetworzyć w jednostce czasu. Problem. Do tej pory nie zaobserwowano takich ograniczeń. Wszechświat wydaje się być zdolny do obsługi niemal nieograniczonej liczby cząstek i nie wykazuje żadnych widocznych ograniczeń przetwarzania informacji. 7. Próby przerwania symulacji. Teoria. Jeżeli żyjemy w symulacji, możliwe, że moglibyśmy przerwać tę symulację lub spowodować jej awarię, wykonując działania, które są zbyt skomplikowane lub niewłaściwe. Problem. Nie jest jasne, co takie działania by oznaczały, ani jakie konsekwencje mogłyby one przynieść. Przede wszystkim niewłaściwe lub niebezpieczne manipulacje z naszą rzeczywistością mogłyby być ryzykowne. 8. Komunikacja z symulatorami. Teoria. Jeżeli jesteśmy w symulacji, teoretycznie moglibyśmy spróbować skomunikować się z tymi, którzy ją prowadzą. To mogłoby obejmować próby wysyłania sygnałów w obszary wszechświata, które wydają się nienaturalne lub niezrozumiałe. Problem. To zakłada, że symulatorzy chcieliby, abyśmy z nimi się skontaktowali, a także, że mielibyśmy możliwość zrozumienia ich metody komunikacji. Ponadto, nawet jeżeli otrzymalibyśmy odpowiedź, mogłoby być trudne stwierdzenie, czy jest to prawdziwa odpowiedź, czy po prostu kolejne zjawisko naturalne. 9. Symulowanie własnej symulacji. Teoria. Jeżeli żyjemy w symulacji, być może moglibyśmy odtworzyć tę symulację na własnym, skonstruowanym przez nas symulatorze. Gdybyśmy byli w stanie stworzyć symulację, która dokładnie odpowiada naszemu wszechświatowi, mogłoby to sugerować, że nasz własny wszechświat jest również symulacją. Problem. Wymagałoby to niesamowitej mocy obliczeniowej i precyzyjnego zrozumienia praw rządzących naszym wszechświatem. Ponadto, nawet jeśli udałoby nam się stworzyć taką symulację, to niekoniecznie dowodziłoby to, że nasz wszechświat jest symulacją. Mogłoby to tylko pokazywać, że symulacje wszechświata są możliwe. 10. Próba wykrycia zmian w kodzie. Teoria. Jeśli żyjemy w symulacji, to mogą istnieć momenty, gdy kod tej symulacji jest aktualizowany lub modyfikowany. Te aktualizacje mogą prowadzić do obserwowalnych zmian w prawach fizyki lub innych fundamentalnych aspektach naszego wszechświata. Problem. Do tej pory nie zaobserwowaliśmy żadnych dowodów na to, że prawa fizyki kiedykolwiek ulegały zmianie. Wszystko wskazuje na to, że prawa te są konsekwentne i niezmiennicze w całym obserwowanym wszechświecie. I to tyle. Przedstawione zostało tutaj kilka przesłanek do rozważenia sobie w charakterze eksperymentu myślowego. Tym bowiem był ten materiał. Eksperymentem myślowym i w takim też charakterze powinien być póki co traktowany. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.